Siemanko wszystkich, z tej strony Piotrek, czyli Papa Mike i dzisiaj opowiem Wam nieco odnośnie mojego nowego nabytku od firmy Helicontex, czyli torby EDC Compact Bag reprezentującej linię Urban, czyli miejską linię produktową tego producenta. Jest to torba, jak sama nazwa wskazuje, kompaktowa. To jest to kompaktowa torba ramienna, przeznaczona do przenoszenia ekwipunku codziennego użytku w warunkach miejskich. Torba ta nawiązuje swoją konstrukcję do chyba jednego z najbardziej popularnych modeli torby ramiennej. Właściwie każdy producent odzieży sportowej, nie tylko, ma w swojej ofercie tego rodzaju torbę, czy taką po prostu niewielką torebkę do przenoszenia na pasku. Swego czasu bardzo popularnej, zresztą do dzisiaj bardzo popularnej torby, nieodzownego elementu każdego praktycznie nauczyciela w Polsce. Sam pamiętam z czasów szkolnych jednego mojego nauczyciela, który zawsze nosił taką skórzaną, czarną właśnie torbę. Tutaj miał zawsze termos, oczywiście gazetę, podręczniki, jakąś książkę do czytania, którą sobie czytał w wolnej chwili w pokoju nauczycielskim. No i on zawsze był kojarzony właśnie z tego, że nosił torbę. Helicon stwierdził, że zrobi swój wariant, swoją wariację i dzisiaj na ten temat sobie opowiemy nieco. Torba wykonana jest z kordury, 500 denirów, zamki YKK, a moja torba jest wykonana w kolorze Coyote Brown. Konstrukcja torby bazuje właściwie na 4 warstwach. Tymi 4 warstwami są 4 kieszenie, czyli ma taką jakby konstrukcję kanapki składającej się z 4 kieszeni, czyli tej pierwszej kieszeni tutaj zewnętrznej, drugiej kieszeni, w której znajduje się organizer, o którym Wam zaraz opowiem, trzeciej kieszeni głównej, największej z nich wszystkich, oraz malutkiej, płaskiej kieszeni z tyłu. Pierwsza kieszeń to jest prosta kieszeń służąca nam do przenoszenia drobnicy wszelkiego rodzaju elementów, do których potrzebujemy bardzo szybkiego dostępu. Czyli na przykład w moim przypadku są to klucze. Tutaj mam akurat etui od mojej kamery, którą w tej chwili nagrywam. Jakieś drobne elementy, tutaj jest jakiś element właśnie od kamery. I mamy tutaj błyskawiczny dostęp. Cokolwiek chcemy sobie tutaj wstawić do środka i mieć zaraz pod ręką bez problemu. Druga kieszeń jest już trochę ciekawsza, ponieważ znajduje się wewnątrz organizer składający się z takich oczek, to znaczy takich uchwytów z taśmy gumowej. Mamy tutaj 2 większe i 3 mniejsze takie sloty, 2 przegródki tutaj oraz trzecią dużą przegródkę z tyłu. Ja osobiście przenoszę tutaj mikrometki od Helicona, czyli taki mój absolutnie podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy, idealny do warunków miejskich. Notes do notowania wszelkich informacji, jakie potrzebuję sobie zanotować. W tym przypadku jeszcze sobie przenoszę filtry do mojej kamery. A z tyłu znajduje się mój portfel, a właściwie etui na karty płatnicze. Nie posiadamy niestety tutaj żadnej pętelki do przewieszania kluczy, aczkolwiek ja jej osobiście tutaj nie potrzebuję. Niemniej byłoby fajnie, żeby tego typu patent się tutaj pojawił. Teraz tak, główna kieszeń, w której przenoszę torbę na zakupy, okulary przeciwsłoneczne i organizer z wszelkiego rodzaju bajerami, o których opowiadam w mojej poprzedniej recenzji. Wewnątrz tutaj głównej tej kieszeni cały spód obszyty jest takim welurowym materiałem, ponieważ ta torba współpracuje z systemem VIS, to jest system tak zwany Versatile Insert System, czyli system pozwalający na przyklejanie wszelkiej maści organizerów, dodatkowych kieszeni wykorzystujących rzep. Po prostu sobie przyklejamy tutaj dowolny organizer, na przykład ten organizer, który posiada rzepy, możemy sobie tutaj przykleić
Jeżeli oczywiście to potrzebujemy, to nie ma z tym problemu. Kieszeń idealnie pomieści średniej wielkości pistolet, na przykład Waltera P99, Glocka. Oczywiście do tego będziemy potrzebowali specjalnego uchwytu, żeby bezpiecznie i sprawnie przechowywać naszą broń i móc oczywiście szybko ją wyciągnąć w sytuacji, kiedy będziemy jej potrzebowali. Z tyłu znajduje się płaska kieszeń, zapinana tutaj małym kawałkiem rzepu na wszelkiego rodzaju dokumenty, jakiś może być dodatkowy zeszyt, kartka papieru, wszystko co tutaj akurat, wszelkiego rodzaju płaskie elementy, jakie chcemy tutaj sobie na ostatnią chwilę, znaczy się na ostatnią chwilę po prostu włożyć, kiedy będziemy tego potrzebowali. W każdym momencie wsuwamy sobie, nie ma problemu. Po bokach torby znajdują się takie wąskie sloty do przenoszenia długopisu. W tym przypadku jest to bardzo fajny długopis taktyczny od Milteka, którego zakupiłem niedawno temu. Długopis, który jest wybijakiem do szyb oraz improwizowaną bronią i oczywiście długopisem. Tutaj przenoszę sobie awaryjne światło, tak zwany light stick. Po prostu łamiemy, świeci na czerwono, są różne kolory, świetnie leży, dojście jest błyskawiczne. Torbę przenosimy za pomocą paska wykonanego z 25 mm taśmy poliamidowej. Mamy bardzo łatwą regulację, po prostu przesuwamy sobie ten oto element plastikowy. Także jeżeli chcemy sobie błyskawicznie zmienić obwód paska, nie ma z tym jakiegokolwiek problemu, robimy to bardzo szybko. Ja osobiście domontowałem do paska tutaj z boku taki fajny element od również firmy Miltek. Jest to taki adapter, który możemy zarówno zamontować na taśmę 25 mm, jak i na taśmę 20 mm. Dzięki temu adapterowi jestem w stanie przymocować sobie karabinek i do tego karabinka przymocować kolejny element mojego wyposażenia codziennego użytku. Na przykład rękawiczki, szczególnie, że teraz zbliża się powoli okres taki jesienno-zimowy, także rękawiczki będą nieodzownym elementem mojego wyposażenia. Ja mogę sobie teraz łatwo tutaj przypiąć. Rękawice będą tutaj sobie zwisały po boku i będą bardzo łatwo dostępne. Czego nie ma w tej torbie oryginalnie, niestety torba nie jest wyposażona w żadnego rodzaju rzep na naszywki, dlatego też musiałem doszyć sobie rzep własnoręcznie, no ale wyszło bardzo fajnie. Nawet ten zielony rzep na tle kojota wygląda bardzo przyjemnie, bardzo mi się podoba, dzięki czemu mogę oczywiście sobie zapiąć moją ulubioną naszywkę. Jestem wielkim fanem naszywek i myślę, że większość osób, która gustuje w produktach tej marki, również bardzo to lubi. To jest jedna z tych wad, które na początku troszkę odpychały mnie od tej torby. Nie ukrywam, że jestem takim, powiedzmy, lansiarzem, więc dla mnie miejsce na naszywki to jest wręcz podstawa. Oczywiście bez przesady. Ale jak widzicie, bardzo łatwo to można zrobić. Tutaj kordura nie ma żadnego wewnętrznego obszycia, jest bardzo cienka, bardzo łatwo będzie wszyć ten rzep za pomocą maszyny, nie trzeba będzie się bawić w robotę ręczną. Także jeżeli ktoś się waha nad zakupem tej torby ze względu na brak rzepa, no to nie ma problemu, robota w kilka minut. Słuchajcie, jak ja oceniam tą torbę? Naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia i jest to chyba już idealna torba, jaką potrzebowałem do użytkowania codziennie. Testowałem różne rozwiązania, plecaki, nerki, trochę większe torby i zawsze był z nim jakiś problem. Plecaki, ja bardzo oczywiście je lubię, ale zazwyczaj były to plecaki 20-litrowe, 15-litrowe. Nie potrzebowałem takich wielkich gabarytów. To samo dotyczyło większych toreb. Nerki za to miały problemy, ponieważ nerki przenosi się raczej na pasie. W okresie zimowym, kiedy nosi się dużą kurtkę, no to był problem, że po prostu kurtka nachodziła na nerkę, był problem z dojściem,
Nie było to za bardzo wygodne, a ta torba trafiła w moje gusta i okazała się być tym, czego właśnie w tej torbie oczekuję. Torba naprawdę świetnie wykonana, bardzo przemyślana, odpowiednio prosta, bez specjalnych bajerów i przede wszystkim w bardzo dobrej cenie, kupiona mniej więcej za około 100-110 zł w lokalnym sklepie militarnym w Poznaniu. Także jeżeli szukacie prostej, nieskomplikowanej torby na codzienne buszowanie po miejskiej dżungli, serdecznie polecam, naprawdę będziecie zadowoleni. Wad praktycznie żadnych. Jedyną wadą, o jakiej mówiłem, no to jest brak rzepu na naszywki. Też jedną taką małą wadą był problem z paskiem, ponieważ bez tego elementu ten pasek lubi się trochę, te taśmy lubią się plątać. Akurat najlepiej jest sobie po prostu w jakiś sposób szczepić ze sobą tutaj w jednym punkcie, także wtedy torba zawsze będzie, jakkolwiek weźmiemy, torba zawsze będzie tutaj, ten pasek będzie równolegle, obie taśmy będą leżały, nie będzie problemu, ta torba nie będzie, ten pasek nie będzie się plątał. Idealna opcja na codzienny użytek. Słuchajcie, gorąco polecam. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!